witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam, jak sterować źródłami światła przy użyciu przycisku z funkcją interakcji. Funkcję interakcji wytłumaczyłem w poprzednim materiale, więc nie będę jej teraz tłumaczył. To jest funkcja przypisana do konkretnego przycisku. W moim przypadku jest to przycisk E i tu jest cała sekwencja i mam Interaction Interface i tu jest moja funkcja Interact. OK. Pierwsze, co musimy zrobić, to ustawić sobie funkcję do naszego źródła światła. W moim przypadku mam tutaj stworzone 3 schematy, 2 do lamp i 1 do przełącznika. Odpalimy sobie pierwszą lampę, dodamy sobie Custom Event, nazwiemy go Toggle Lights i teraz będziemy dodawać funkcję przeskoku, czyli raz nacisnę, będzie jedna funkcja, drugi raz nacisnę, druga funkcja. Teraz co chcę zmienić? Ja chcę zmienić widoczność mojego źródła światła. W tym przypadku jest to Spotlight. To sobie mogę skopiować, przekleić. To będzie druga funkcja. Łączymy Target. Target to jest moje źródło światła. I teraz tak, w tym przypadku Spotlight mam odznaczone funkcją Visible, czyli w tym przypadku mam wyłączone źródło światła. Dlatego też tutaj musimy zaznaczyć New Visibility, że jak nacisnę raz, to wtedy ono się zmieni. OK, zapisujemy sobie. To mogę sobie skopiować i przekleić do mojej drugiej lampy, bo to będzie ta sama funkcja. Jedyne, co się zmieni, to źródło światła. To usuwam, dodaję. I to są już gotowe funkcje, co ma się wydarzyć, jak nacisnę dany przycisk na moim przełączniku. Teraz musimy dodać funkcję do przełącznika. Przede wszystkim, co musiałem dodać, to w Class Settings musiałem zaimplementować Interaction Interface do tego blueprintu, żeby odnosiło się do tego mojego przycisku E, ale to zapraszam do poprzedniego materiału. I to jest ten mój interfejs. OK, żeby to wszystko działało, musimy dodać variables. Dodamy sobie dwie od razu. Jedną nazwiemy Lights 1, drugą Lights 2. I teraz tak, tu sobie zmienimy. Musi się to odnosić do mojej lampy House Lamp i to jest Object Reference. Widzicie, tutaj zmieniło się na taką ala kostkę rubryka, albo mamy zwykły variables. To jest różnica, że to się odnosi do pojedynczego obiektu, a to odnosi się do całego szyku. Ja chcę skorzystać z szyku, więc prawym przyciskiem myszy sobie klikam, zostawiam to i w tym momencie, jak widzicie, tutaj już chyba nawet mi się podciągło bed lamp, ale dla pewności sobie zmienię, żeby się zgadzało. OK. Teraz mamy dwie referencje, które będą się odnosić w przycisku do moich dwóch lamp. I teraz tak, tworzę sobie Event Interact. To jest Event Interact, to jest moja funkcja tutaj. I teraz co chcemy zrobić? Chcę przywołać funkcję z jednej lampy i z drugiej lampy. Więc w tym przypadku w switchu przywołuję sobie funkcję Toggle Lights. Jak widzicie, gdybym nie dodał tego, nie mógłbym przywołać tych funkcji w tym przycisku. Więc sobie damy bed lamp i jeszcze raz dodamy sobie Toggle Lights, a weźmiemy już z House Lamp. I teraz tak, to się tyczy do House Lamp. To się tyczy do bed lamp. I teraz będziemy mogli sterować całym szykiem tych funkcji z naszych lamp. Co chcemy zrobić? Teraz już mamy całą funkcję przygotowaną, ale co musimy zrobić w naszej mapie? Ja mam tutaj przycisk wyciągnięty i zobaczcie sobie, że jak tutaj nie zaznaczę tego, to nic mi się tutaj nie dzieje, nie pokazuje, nie mogę tego znaleźć. Jeżeli sobie to zaznaczę, że jest to widoczne, zapiszę. Musicie pamiętać, żeby zapisać.
Teraz w tym momencie, jak sobie najadę na mój switch, tutaj mamy mój szyk. I co ja chcę zrobić teraz w tym szyku? Dodam sobie Lights 1, to się tyczyło, już momencik, lampy House, czyli tej. Teraz tak, dodaję sobie i pobieram sobie próbkę. Jak widzicie, najeżdżam, zmienia się. Klikam, wskoczyło. Teraz do tej lampy to mamy ten szyk. Robię to samo. OK, działa, zapisuję, dajemy play, podchodzę i proszę bardzo, mogę sobie sterować tymi lampami. Jeżeli sobie usunę ten szyk, na przykład zapiszę, teraz będę sterował tylko tą jedną lampą. Mogę się znowu powalić, mogę na przykład dołożyć sobie tą lampę tutaj. No, pokaż się. Dobra, nie będę jej ustawiał, to tak poglądowo tylko. Zanim to zrobię, to teraz nie będzie działać. Będzie tylko działać ta jedna lampa, zobaczcie. Widzicie? Bo nie dodałem tej drugiej do szyku. Więc w tym momencie najeżdżam sobie na mój przycisk, dodaję kolejną pozycję do mojego szyku. Zaciągło się, mamy te dwie lampy. Zapisuję, daję play i proszę bardzo, sterujemy sobie dwoma. Tak samo mogę powielić te lampy, mogę sobie skopiować, powieliłem. Jeszcze raz damy je 3. Znowu sobie wchodzę na mojego switcha i teraz tak. Pamiętajcie, że szyk musi się odnosić do konkretnego blueprintu. Lights 1 do tych lamp mi się odnosi, Lights 2 do tych lamp. I dodajemy sobie. Raz, 2 i 3. Zapisuję. I proszę bardzo. Mamy sterowanie całym oświetleniem. Że kwestia jest dowolna, możecie miksować, możecie dodawać różne lampy. Przede wszystkim musicie wiedzieć, żeby były to blueprinty. Nie będzie się to odnosić do zwykłego static mesh. Musi to być kwestia schematu. Musimy mieć funkcję. Do każdej lampy musi być dodana funkcja, którą chcemy uzyskać i wtedy w przełączniku wywołujemy funkcję z konkretnych lamp. OK, myślę, że to już wszystko z takich podstawowych kwestii w tym sterowaniu. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dziękuję bardzo za uwagę i trzymajcie się. Do następnego. Cześć!